Speicherstadt, czyli po polsku miasto spichlerzy, to wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego obszar wypełniony modernistycznymi magazynami w stylu neogotyckim, wzniesionymi z wykorzystaniem czerwonej cegły. Jest to największy kompleks magazynowy świata, który co ciekawe powstał dopiero pod koniec XIX stulecia, kiedy zdecydowano o utworzeniu strefy wolnocłowej. Przechowywano tu m.in. kakao, herbatę czy piwo. Miasto spichlerzy jest największym na świecie kompleksem magazynów wzniesionych na dębowych palach fundamentowych. Czerwone, neogotyckie budynki z cegły, połączone kanałami i mostami, tworzą wyjątkową atmosferę, szczególnie nocą, gdy są podświetlone. Dzielnica Speicherstadt ciągnie się na długości około 1,5 kilometra, przedzielona malowniczymi kanałami. Spacer po Speicherstadt to najlepszy sposób na podziwianie architektury i kanałów. Popularne trasy obejmują ulice Wandram i Am St. Torkay. Warto zobaczyć mosty, takie jak Wasserschloss, szczególnie wieczorem. Tutejsza zabudowa ucierpiała znacznie w trakcie II wojny światowej, ale została pieczołowicie odbudowana. Współcześnie w części budynków działają muzea miejskie, hotele oraz lokale gastronomiczne, ale wiele z nich wciąż pełni swoją oryginalną funkcję magazynową. Hamburg może pochwalić się jednym z najwspanialszych muzeów poświęconych tematyce morskiej na świecie. Placówka w swoich bogatych zbiorach posiada m.in. modele statków, łódek czy promów, obrazy i grafiki o tematyce morskiej, mundury, mapy i atlasy, a także broń ze statków z różnych epok i urządzenia nawigacyjne oraz wiele innych.
Największą atrakcją Hamburga na terenie Speicherstadt jest Park Miniatur Wunderland, który należy jednocześnie do najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w Niemczech. Na monumentalnej powierzchni odwzorowano tu znaczną część Europy, a całość z każdym rokiem się powiększa. W ostatnich latach doszła Ameryka Południowa, a cały czas trwają prace nad Karaibami oraz Azją. Park Miniatur szczyci się stworzeniem największego modelu kolejki makietowej na świecie. Na całość makiety składa się około 260 tysięcy figurek, 4100 budynków, 9000 pojazdów kołowych, 1000 pociągów i 42 samoloty. Hafen City to wypełniona nowoczesną zabudową portowa dzielnica biznesowo-mieszkalna Hamburga. Do najważniejszych tutejszych realizacji należy słynny gmach Filharmonii nad Łabą. Składa się on z dwóch jakby niezależnych części – dawnego spichlerza, wykorzystanego jako podstawa oraz ustawionej na nim szklanej nadbudówki z salą koncertową. Filharmonia powstała na fundamentach dawnego spichlerza cesarskiego zniszczonego w czasie II wojny światowej i magazynu kakao. Budynek wyróżnia się szklaną fasadą przypominającą falę lub żagle, z dachem pokrytym 6000 błyszczących paneli, co nadaje mu futurystyczny wygląd. Budowa kosztowała 866 milionów euro, znacznie przekraczając początkowy budżet, co wywołało kontrowersje i opóźnienia. Pomimo problemów, Filharmonia stała się symbolem Hamburga i jedną z najlepszych sal koncertowych na świecie, porównywaną do opery w Sydney czy Filharmonii w Berlinie. Gmach Filharmonii posiada jedną nieoczywistą atrakcję – niedrogi punkt widokowy o nazwie Plaza, oferujący świetny widok na panoramę miasta oraz część portową. Taras znajduje się na wysokości 37 metrów i obecnie stanowi jedno z ulubionych miejsc turystów w Hamburgu.
Do mniej oczywistych atrakcji Hamburga należy tzw. Stary Tunel Łaby o długości około 420 metrów, który przechodzi pod rzeką, łącząc ze sobą dzielnicę mieszkalną St. Pauli z dokami oraz stocznią. Tunel przechodzi 24 metry pod wodą i umożliwia przejście piesze oraz przejazd samochodem. Patrząc przez współczesne realia, tunel niczym specjalnie się nie wyróżnia, ale w momencie inauguracji w 1911 roku stanowił unikatową nowinkę technologiczną. Hamburg to nie tylko historia, zabytki i atrakcje turystyczne. To również rozrywka i atmosfera tętniącej życiem metropolii. Miejscem, które zdecydowanie warto odwiedzić wieczorem, jest dzielnica St. Pauli, słynąca niegdyś przede wszystkim jako portowa dzielnica czerwonych latarni, później jako stolica punków, alternatywnej muzyki i nieszablonowego podejścia do życia. Dzielnica ma bogatą historię. Kiedyś była zamieszkiwana przez robotników portowych i marynarzy, a dziś przyciąga artystów, muzyków i turystów. Binnenalster to jezioro w centrum Hamburga, w Niemczech, będące jednym z dwóch głównych jezior miasta. Jest to sztuczne jezioro utworzone przez spiętrzenie rzeki Alster. Położone w sercu Hamburga, jest otoczone eleganckimi budynkami, hotelami, sklepami i kawiarniami, co czyni je popularnym miejscem zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Jego charakterystyczną cechą jest fontanna Alsterfontein, która w sezonie letnim wyrzuca wodę na wysokość do 60 metrów. Wokół jeziora znajduje się promenada Jungfernstieg, która jest idealna na spacery, oraz liczne atrakcje, takie jak rejsy łodziami czy wydarzenia kulturalne. Binnenalster jest także symbolem miasta, często pojawiającym się na zdjęciach i pocztówkach Hamburga.